Dzień dobry. Dawno mnie tutaj nie było, ale wracam, obiecuję, wracam z wyprawami, z przygodami i ogólnie z filmami na YouTubie. Słuchajcie, dzisiaj jest 1 kwietnia, wiem, nie wszyscy potraktują ten film i ten dzień poważnie, ale poczekajcie najpierw. Jak niektórzy z Was wiedzą, jestem tutaj już od ponad roku i dopiero niedawno dowiedziałem się, że jest tutaj w Stavanger, w okolicach Stavanger, pewne miejsce, które nie wiem, czy to jest z czasów wojny, czy jest to jakaś anomalia grawitacyjna, czy coś, tak jak w Karpaczu, ale zobaczcie, tam jest góra, tak? Tam jest góra z takim masztem i tutaj jest takie miejsce, popatrzcie, nie wiem, czy będzie widać, o, z napisem Brooklyn. I jak tutaj się stanie i pstryknie się palcami, to można przenieść się tam, chyba teleportować, nie wiem do końca jak to działa, ale działa, podobno. I można się przenieść na tę górę, więc ja spróbuję to zrobić i jak będę tam na górze, to opowiem Wam o wszystkich moich planach, o wszystkim tym, co czeka Was w tym roku na kanale Seize the Road. Ok? To próbujemy, dobra? Nie, jestem cały czas tu. No, cały czas. Kurde, może tutaj. A może tutaj, to jest jakieś słońce. Tu trzeba stanąć może. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Jestem. Przeniosłem się, słuchajcie, ale jaja. Wiem, że tak byłoby najłatwiej, ale żebyście nie potraktowali tego odcinka jako prima aprilisowy żart, to ja się przeniosę ponownie tam, na drugą stronę fiordu i przyjadę tutaj normalnie. Jak przyjadę, to opowiem Wam o tym, co Was czeka u mnie na kanale Seize the Road w tym roku, może w przyszłym również. Zobaczymy. Dobra, to przenoszę się. Uwaga. Ok, wróciłem. Tym razem zadziałało za pierwszym razem. Ok, to tak jak mówiłem, jadę teraz normalnie, bez czarów marów i żadnej magii pierwszokwietniowej. Wjadę na górę, jeśli dam radę, bo to jest straszna orka i mam nadzieję, że mi się uda. Jak wjadę, opowiem Wam na spokojnie wszystko i pokażę Wam kilka fajnych widoczków z drona. Do zobaczenia. Po kilkudziesięciu minutach, już nie za sprawą czarnej magii, ani prima aprilisowych żartów, jestem za tym pasmem górskim, które widzieliście po tamtej stronie, jak Wam pokazywałem Lifiel. Tutaj w tle chodzą sobie alpaki i kawałek dalej, tam można podjechać do Alsvik. To jest taki ośrodek, nie wiem, u nas w Polsce to by pewnie było ośrodek kultury leśnej, coś w tym stylu. Tam są jeziora, można nocować, zrobić sobie ognisko, bardzo ładnie. I tam się wybiorę też za jakiś czas pod namiot. No więc teraz zaczyna się najładniejszy, najbardziej malowniczy fragment drogi, ale jednocześnie najbardziej wymagający. Na razie przez 20 km podjechałem prawie 300 metrów do góry, a teraz przez niecałe 10 czeka mnie drugie tyle. Więc zjadam banana, przepraszam, i jadę dalej. Coraz wyżej. Tam już widać szczyty, ośnieżone góry. No, ciężko.
Tu. Tam będę już niedługo. Teraz muszę dojechać taką już bardzo wąską drogą do parkingu, do którego mogą jeszcze dojechać samochody. Tam jest bardzo ciężko, jest bardzo wąska ta droga, tam się nijak nie można wyminąć autami. No i od tego parkingu będzie najcięższy fragment tej drogi, ale postaram się go zarejestrować, żebyście widzieli, że faktycznie zakładam, że dałem radę siłą moich mięśni. I tutaj słowo siłą proszę wziąć w cudzysłów albo potraktować jako sarkazm, ironię bądź cokolwiek innego. Tak, to jest ta droga. Tutaj początek. Nie wiem, czy GoPro to chociaż trochę pokaże, ale to się wije. Idzie tutaj serpentyna w jedną stronę, potem w drugą. No, fajnie. Ale najpierw muszę zjeść, żeby mieć co spalać. Koniki. Nie będę wam tutaj za dużo gadał, bo nie mogę. Ale jest hardcore, słuchajcie. Totalny hardcore. Nie wiem w którym etapie jestem tego podjazdu, ale tu się musiałem zatrzymać. Zobaczcie, jak ładnie. Chwila odpoczynku, lekkie wypłaszczenie i w sumie to będzie teraz ostatni podjazd. I co? Wychodzi na to, że zrobiłem to. Było bardzo ciężko, powiem wam. Mega ciężko. Ale jestem na górze. Kilometrów, prawie 600 metrów do góry, ale było warto. No to jak widać na załączonym obrazku, z dużym trudem udało się tutaj podjechać. No, trud wynikający przede wszystkim z tych przewyższeń, z tego nachylenia. To jest ciężka przeprawa, żeby wjechać na szczyt góry. Praktycznie od poziomu morza na szczyt góry. Nie wiem, ile Lifiel ma. 300 metrów do góry? Nie wiem, może trochę mniej. Obiecałem wam powiedzieć, z czego możecie się spodziewać w tym roku na kanale Seize the Road. Jak niektórzy już pewnie też wiedzą,
Nie ma motocykla w tym roku i prawdopodobnie nie będzie, chociaż też nie mówię, że na pewno, bo różne rzeczy się wydarzają, ale jakoś kurczę, no nie chce mi się tego motocykla, naprawdę nie ciągnie mnie praktycznie w ogóle, mając rower i mogąc wjeżdżać tutaj na te wszystkie ścieżki górskie, no tutaj na motocyklu bym nie podjechał, no mógłbym ewentualnie na dole zaparkować i podejść w tych ciuchach, ale bez sensu. A tak mogę na przykład wjechać sobie z namiotem, śpiworem i jedzeniem i po prostu tu gdzieś, tu na przykład jest taka fajna trawa i mogę sobie rozbić ten namiot i przenocować i sobie popatrzeć na wschód słońca, który będzie tam. No dobra, ale do rzeczy. W tym roku mam plany związane z tak zwanym bikepackingiem. Nie wiem, czy Wam jest to pojęcie znane, angielskie. Jest backpacking, czyli pakowanie się w plecak i wędrówka z plecakiem, a bikepacking to jest pakowanie się w rower, czyli zapakowanie roweru i wybranie się na dzień, tydzień, miesiąc, kilka miesięcy albo kilka lat wyprawę. No i w tym roku mam kilka takich planów i mniejsze wyprawy, takie weekendowe, ale również i wyprawy 1000 km i więcej. Takie pętle na przykład do Oslo południowym wybrzeżem i powrót przez góry, to jest około 1000 km, 10 dni jazdy. Potem wypad na północ przez fiordy, przez Grynsdalen. No, kilka takich pięknych tras jest do zrobienia właśnie w wersji bikepackingowej, a w przyszłym roku, jeżeli nic się nie zmieni i kondycja i zdrowie mi pozwolą i nie będzie motocykla, to na 50, ponieważ za tydzień mam 49, kończę, a za rok 50, więc na 50 taki mam plan, żeby zabrać Was ze sobą na rowerze na Nordkap przez Lofoty. Przez Lofotę, Senię chciałbym wrócić na Lofoty i chciałbym dojechać na Nordkap. To jest daleko, bo to jest stąd, nie wiem, jakieś 2600, może 2700 km, ale wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Oczywiście życie może zweryfikować wszystko i po tegorocznych wypadach stwierdzę, że moje ciało mówi off i nie chcę cisnąć, ale dopóki będę mógł, dopóki moje kolana nie będą krzyczały, dopóki moje mięśnie będą dawały energię, to chciałbym pojeździć na rowerze. I nie zrażajcie się, nie negujcie tego z góry, bo te moje wyprawy rowerowe będą wyprawami motocyklisty mimo wszystko. Czyli z perspektywy roweru dostaniecie przygody, które będziecie mogli w większości przełożyć na motocykl, ponieważ trasy będą znane. Niektóre oczywiście będą to trasy, na które można wjechać wyłącznie na rowerze. Motocykle tam nie wjadą, bo to są drogi właśnie jakieś górskie, jakieś stare takie szutrówki, którymi no, tylko można albo iść z plecakiem, albo jechać na rowerze, albo elektrycznym rowerze. Ale większość z tych tras to będą trasy, które możecie pokonać na motocyklu, miejsca, do których możecie dotrzeć na motocyklu. Na pewno pokażę Wam, ponieważ ci, którzy mnie znają, którzy oglądają moje filmy, wiedzą, że mam jobla na punkcie pakowania na lekko. No to teraz powiem Wam, że mój świr sięgnął szczytu, sięgnął po prostu Monteverestu. Ponieważ jak do tej pory ten cały mój bagaż na motocyklu ważył, już nawet nie pamiętam ile kilogramów, to teraz waży jeszcze mniej. I to ileś kilogramów mniej. Więc pokażę Wam namiot, pokażę Wam cały system spania ultralightowy. No ogólnie cały mój bagaż na rowerze w tej chwili na taką wyprawę kilkutygodniową, gdzie jest ten namiot, cały system spania, kuchnia, ubrania, elektronika, bo oczywiście jest nowy dron, no to wszystko, o wszystkim powiem. I cały ten system waży
12 kg. Chyba nawet z tego co pamiętam z wodą i jedzeniem? Jakoś tak. Oczywiście nie będę brał liofów na wyprawy kilkutygodniowe, bez sensu. Będę po prostu robił zakupy. Zresztą to też Wam się przyda, bo będę robił zakupy w Kiwi, albo w Kupie, albo w Remie, czy Ekstra. To też będę Wam pokazywał mniej więcej, jakie rzeczy kosztują tutaj. To też na pewno Wam się przyda przy planowaniu tras. Dlatego widzicie, no, mimo tego, że rower, to wielu z Was, którzy planują wybrać się do Norwegii, na pewno wielu z Was, czy wiele z Was, bo myślę, że też dziewczyny się wybiorą tutaj, skorzystacie z tych porad, z tych faktów, czy z tych informacji, które Wam tutaj podam. Będzie oczywiście o nowym dronie, ponieważ 2 miniacza sprzedałem, mam w tej chwili 4 Pro, mega petarda. Opowiem więcej, pokażę Wam. Mam nowy namiot, śpiwór, matę, czy tam ten materac w tej chwili pompowany. Co tam jeszcze? No jeszcze jest trochę klamotów, które chciałbym Wam pokazać, jak działają, jak się sprawdzają. Wiecie, no tutaj w górach, jak na przykład tu jest dużo takich skał, no to w nocy, nawet jeżeli temperaturę powyżej gruntu mamy tam kilku, 8 stopni, no to jednak przy gruncie od tych skał temperatura może być dość niska, dlatego planując tego typu wypady górskie i nocowanie w górach, no trzeba się liczyć z tym, że izolacja od gruntu to jest podstawa. Ok. Plan był taki dzisiaj, żeby zrobić taki pierwszy vlog dzienny. Chciałem zrobić, no nie wiem co z tego wyjdzie, więc już zawczasu mówię, że do zobaczenia jutro. Bo możliwe, że ten dzisiejszy odcinek będzie jednym, czy tam pierwszym z 30, czyli codziennie w kwietniu chciałbym Wam robić taki krótki odcinek, czy z roweru, czy z miasta, ze Stavanger. Chciałem Wam pokazać pewne rzeczy, jak są rozwiązane w mieście, jakbyście chcieli tutaj przyjechać, byście się zastanawiali na przykład, jak jeżdżą autobusy, jak się ogarnia bilety autobusowe, jak to wszystko jest zorganizowane tutaj. Ciekawe miejsca w mieście, które moglibyście zobaczyć, gdzie coś można zjeść, gdzie są jakie sklepy. Więc jeżeli będzie taka okazja, to możliwe, że pokażę Wam to w następnych odcinkach, a możliwe, że nie wiem, nie będę robił tego codziennie. Taka była myśl, żeby robić taki dzienny vlog, ponieważ przy wyprawie, długiej wyprawie rowerowej, no to jednak będzie to dzień po dniu. Może niekoniecznie dzień po dniu będzie pojawiał się film, ponieważ też nie miałbym możliwości, żeby to wszystko montować na bieżąco, ale sam ten, może nie ten rytuał, nie wiem jak to się fachowo nazywa, czyli ten proces takiego tworzenia, tak, dzień w dzień, żeby jednak mieć, wejść w ten tryb taki pracy kreatywnej. Ale co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ja nie chcę nic na siłę robić. Dzisiejszy odcinek jest taki, jaki jest. Nie jest to prima aprilis, mimo tego, że ten początkowy pstryk, nie mogę pstrykać, bo się znowu przeniosę, ale tak czy inaczej życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia wtedy, kiedy pojawi się następny odcinek. Pa, pa!